Witamy serdecznie po raz trzeci w tematyce związanej z objawieniami w Akicie. Witam Ciebie, Sylwia, witam wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że dzisiaj Ja dzisiaj pokażę wszystkim mojego pieska w całości. O, on tak wygląda. Z każdej strony. No. Zaprezentował się. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie siedział cicho, bo ja go czasem zamykam w drugim pokoju, ale że dzisiaj jesteśmy sami, to będzie tutaj szalał w całym mieszkaniu. Pokaż, będziesz cicho? Będziesz, okej. No, troszkę ciekawie się będzie dzisiaj zapowiadało, bo sobie też troszkę porozmawiamy o tych różnych płaczących matkach boskich. Natomiast zanim jeszcze do tego tematu przejdziemy, wrzucę nasz tradycyjny blok reklamowy, czyli publikację Sylwii Fatima Historia źle opowiedziana. Zachęcam do jej zakupu. Pod naszą rozmową znajdują się namiary do Sylwii, można spokojnie się odezwać. No i można tą publikację nabyć. Jest to bardzo ciekawa publikacja, która przybliży na pewno wielu te objawienia w Fatimie. Co tam tak naprawdę się ukazało? Czy UFO, czy Matka Boska, czy wszystko naraz? No to na te pytania... Tylko dodam, że cały zysk ze sprzedaży cały czas jest przeznaczony na pomoc jednej rodzinie. No właśnie, więc warto się wrzucić. I się jedną opiekujemy. Warto się wrzucić, bo jest to taka, bym powiedział, cegiełka. No, a teraz będziemy mogli sobie spokojnie przejść raz jeszcze do tematów związanych z Akitą i z naszą wspaniałą Matką Boską, no i z naszą siostrą Agnes, cudowną. Agnes Magnes. Już jest to ostatni odcinek poświęcony Akicie. Mam nadzieję, że wszystkich, którzy prosili o Akitę, te 3 odcinki zadowolą, chociaż domyślam się, że większość osób, które chciały dowiedzieć się o tych objawieniach, była przekonana w 100%, że są to prawdziwe objawienia. I prawdziwe one w jakimś tam sensie były. Prawdziwe, że coś tam się działo. Tylko trzeba ustalić co. Drugi odcinek skończyliśmy na tym, że figura Matki Boskiej, która jest figurą Matki Boskiej z Amsterdamu, a my już, ci, którzy śledzą nasze odcinki, wiedzą, co myślimy na temat Matki Boskiej z Amsterdamu. Skończyliśmy na tym, może w krótkie wprowadzenie. Najpierw w marcu siostra Agnieszka ogłuchła. Później na lewej ręce pojawiła się rana podobna do stygmatu. O świcie pierwszego piątku tego samego roku, czyli 73, poszła do kaplicy prowadzonej przez anioła stróża i zobaczyła taką samą ranę na prawej ręce figury Matki Boskiej. Otrzymała wiadomości od Matki Boskiej, przekazane za pośrednictwem tej figury. Z tej rany wypływała krew, zarówno z jej rany, jak i z rany, która była na figurze. I te wszystkie fenomeny były obserwowane również przez inne siostry i przez biskupa Ito, wszystkie osoby znajdujące się w tej kaplicy. Natomiast, jeszcze ona się pociła, ta figura, i zapraszam do drugiego odcinka, bo tam się działy różne rzeczy. Ale był około godziny 9 rano, 4 stycznia 1975 roku, ksiądz Jasuda pisze. Jasuda to jest jeden z księży, których Matka Boska za pośrednictwem figury nakazała siostrze siostrze Agnieszce słuchać się, czyli być posłuszną i wszystko im przekazywać. Ksiądz Jasuda był na plebanii, kiedy przybiegły do niego siostry i powiedziały, że posąg Matki Boskiej płacze. Notatki i wspomnienia siostry Agnieszki, która była jednym z pierwszych świadków, wspominają ten moment. Siostra Agnieszka pisze, że to był czas modlitwy, która następowała po śniadaniu. Siostra K, porządkująca kaplicę, przybiegła, żeby mnie zawołać, gdy byłam jeszcze na korytarzu. I siostra woła: Agnes, chodno tu, chodno. Nie, ona woła: Agnieszko, chodź, zobacz, co się dzieje. Zastanawiając się, co się dzieje, poszłam za nią do kaplicy. Siostra K wskazała palcem na figurę Matki Boskiej. Co to jest? Zapytałam, patrząc na jej twarz, która wówczas przybrała nieziemski kolor. Palec wskazujący figury siostry wyglądał jak drżący liść tej siostry K. Zbliżając się do figury, byłam w szoku, widząc jej twarz. W jej oczach zbierała się woda.
I siostra Agnieszka w swoich wspomnieniach dalej pisze, że o, woda jakaś dziwiona, gdy woda nagle zaczęła spływać. Woda, która płynie z oczu, jakie to dziwne. Aj, poczekajcie, to są łzy. Zamiast od razu powiedzieć, matko, jedyne co się dzieje, figura płacze, to siostry rozważają, nie, to woda płynie. Okej. Czy to są łzy Najświętszej Marii Panny, pytają siostry, ale pyta siostra Agnieszka, ale druga siostra pozostaje niewzruszona. I dlaczego ona płacze? Dlatego, że siostry nie policzyły wszystkich łask otrzymanych za jej wstawiennictwem Matki Boskiej i zawstydziły się ciężarem tego żalu figury. Tego dnia łzy pojawiły się jeszcze 2 razy, około 1 po południu. To już mówiłam w poprzednim odcinku, a tylko przypominam. Jedna część łzy była na rekolekcjach, drugie musiały wyjść wcześniej, potem tam się, wiadomo, w tym klasztorze działy różne rzeczy. I o godzinie 4, kiedy ojciec Jasuda rozpoczął swoje przemówienie, te łzy zaczęły płynąć, one płynęły jeszcze raz, po raz 3, około godziny 6:30 wieczorem. Wtedy, kiedy siostra poszła zadzwonić na obiad. Strumienie płynęły jeden za drugim i płynęły nieustannie. I tworzyły się na policzkach, na brodzie i spływały i tutaj po fałdach i na dół. W ogóle tak zwane Kongo. 20 osób było świadkami tych 3 kolejnych łzawień. Zwykle w klasztorze jest obecnych mniej niż 10 sióstr, ale ponieważ były rekolekcje, to do tych sióstr dołączyły członkinie innych tam oddziałów regionalnych i jeszcze inne osoby. I wszyscy obserwowali, jak to z drewnianej figury płyną z jej oczu płynie płyn, który zbiera się w oczodołach, przelewa się. No i co one mogły pomyśleć? Że naprawdę Matka Boska płacze, tak. Podczas różańca siostra Agnieszka mówi po przemówieniu ojca Jasudy, nagle znowu zobaczyła tę swoją anielicę, stróżycę, chyba tak się to zmienia, ale anioł stróż, który był kobietą w jej widzeniach. I ten anioł nie pojawiał się od dłuższego czasu. Pierwszy raz od czasu uzdrowienia jej z głuchoty pojawił się właśnie wówczas. Odmówił z nią różaniec, zniknął na chwilę, wrócił potem i powiedział, nie bądź taka zdziwiona, widząc płaczącą Najświętszą Matkę Boską. Płacze, ponieważ pragnie nawrócenia jak największej liczby osób i pragnie, aby dusze zostały poświęcone Jezusowi i Ojcu za jej wstawiennictwem. Zwróćmy uwagę na to, że jak się pojawiają te wszystkie dziwne objawienia w XX wieku, zawsze ona jest ta, która tylko może uratować, tylko ona może pomóc, tylko ona nas wybawi i tylko za jej wstawiennictwem możemy pójść do Jezusa, do Ojca. Tak jakby już droga bezpośrednia była całkowicie zamknięta albo bardzo, bardzo utrudzona. Następnie anioł stróż, który był kobietą, bo to była Kopernik, tak na pewno. Ten anioł stróż powiedział do siostry Agnieszki, ten, który cię prowadzi, pewnie chodziło tu o ojca Jasudę, powiedział podczas ostatniego kazania, twoja wiara maleje, gdy nie widzisz i to dlatego, że twoja wiara jest słaba, Najświętsza Matka Boska raduje się z poświęcenia Japonii. To nie dlatego, że wiara jest słaba, tylko że jej wiara robi się słaba, kiedy ona nie widzi tych różnych cudów, taki anioł powiedział. To dlatego, że ona ma słabą wiarę i potrzebuje jakichś dziwnych oznak. Potem powiedział, że Najświętsza Matka Boska raduje się z poświęcenia Japonii niepokolanemu sercu, bo kocha Japonię, ale jest smutna z tego powodu, że nabożeństwo do niej jest traktowane niepoważnie, mimo że wybrała Akitę, aby przekazać swoje orędzie, ale mimo tego, że ona to wybrała, to biskup boi się je przekazać, bo boi się komentarzy i potem mówi do niej, nie bój się, no po prostu nie bój się, Matka Boska czeka na was wszystkich, ma ręce wyciągnięte, aby wylać łaski, tak jakby Matka Boska łaskami rządziła. I dalej mówi, rozprzestrzeniajcie nabożeństwo do Matki Boskiej, bo ona się raduje i z profesji świeckich członków tego zakonu, konsekrowanych akurat tego dnia, jak i tych zakonnych. Następnie anioł ją skarcił i też powiedział, o Agnieszko, nie możesz uważać tych świeckich członków za mało ważnych. Nie, oni są tak samo ważni jak wy w tych habitach. Widać, że siostra Agnieszka
po prostu miała swoje jakieś problemy wewnętrzne i te problemy przelewała na niby tego anioła, którego widziała. Ten anioł na dodatek był kobietą, na dodatek przypominającą nieziemsko jej siostrę, także w pewnym momencie jej się wydawało, że to jest jej zmarła siostra. Kobieta była zaburzona, mówiąc krótko, i biorę to na klatę, tak stwierdzam. Następnie anioł stwierdził, że modlitwa, którą siostry mają zwykle odmawiać i którą ułożył biskup Ito, a następnie Matka Boska, któraś tam za pośrednictwem figury, jakiej się ukazała, to dodała słówko Jezus prawdziwie obecny w Eucharystii, czy w hostii, jakkolwiek ta modlitwa była. On stwierdził, że za pośrednictwem tej modlitwy, którą one będą odmawiać, Matka Boska udzieli Japonii łask nawrócenia. I że jest to miłe Bogu. I następnie skarcił, może nie skarcił, powiedział jej, że ty, która uwierzyłaś, widząc łzy Maryi, bo oczywiście siostra Agnieszka jak coś widzi, to wtedy jej wiara wzrasta, daję ci pozwolenie, żebyś poszła do swojego przełożonego i do jak największej liczby osób, żebyś zaczęła przemawiać w ich imieniu i rozprzestrzeniać nabożeństwo dla większej chwały. Matki Boskiej oczywiście. A następnie anioł, który tak właściwie ten anioł tylko mówił i przekazywał informacje, bo Matka Boska za pośrednictwem figury, dodaje, z Amsterdamu, kilka razy tam postraszyła ją końcem świata i nie wiadomo jakimi strachami, a zwykle Agnieszce towarzyszył anioł, który albo tłumaczył, albo przekazywał, albo mówił i teraz też do niej mówi: przekaż moje słowa przełożonemu, bo on to mógł tym, który tobą kieruje. I tak dalej. I teraz, proszę Państwa, otóż płaczące Matki Boskie to nie jest coś takiego nadzwyczajnego, a w ogóle płaczące figury to nie są takie nadzwyczajne rzeczy. Już w starożytnym Rzymie płakały figury Fortuny, a nasze Matki Boskie słyną z tego, że płaczą. Ile mamy takich figur płaczących? I to płaczących rzewnymi łzami albo płaczących krwią, zależy od tego, co kto lubi. Powiem wam, że już 10 i 25 listopada 1644 roku w Niemczech Rottweilerze w Tamtąd Niemczech, te psy pochodzą. Rottweiler. Matka Boska odwracała swoje oczy, płakała, zmieniała jej się cera, podnosiła głowę do góry, do ziemi i świadkami tego całego wydarzenia było 42 obywateli tego miasta. Potem najsłynniejsza płacząca Matka Boska 1953 rok Syrakuzy. Została płaczące łzy i została uznana przez lokalnego biskupa za autentyczne. Przepraszam, Artur, może pokażę ją, bo wysłałam Matkę Boską. Zwłaszcza, że w ogóle najciekawsze jest z tą Matką Boską z Syrakus, że to zostało uznane za cud po prostu w kościele katolickim. Ta Matka Boska z Syrakus, ona płakała w 1953 roku, tylko dodam, to jest taka gipsowa figurka, która... No i właśnie te próbki ogólnie łez tam pobrano. Okazało się, że są to właśnie próbki faktycznie łez. To jest taka jedna z ciekawostek, a jeszcze ci wejdę tylko w słowo, Sylwia, bo bardzo ciekawe są relikwie, podobno, nie wiem, może kiedyś o tym sobie porozmawiamy, na przykład świętego Januarego, bo kiedyś tam jako relikwie to właśnie krew Januarego zabrano i podobno ta krew Januarego zawsze w świętego Januarego ożywa. I ona nie krzepnie. No ona krzepnie, a potem ożywa, a potem to też ciekawe rzeczy są, jeśli chodzi o te różne maści cuda eucharystyczne, nie? Już wszyscy widzieli Matkę Boską z Syrakus? Tak, jeszcze mogę szybciutko... Nie mam podglądu na kamerę, jak mówię. Potem w 1960 roku, 16 marca w Nowym Jorku oczywiście, ikona Matki Boskiej w kościele Ortodoks, to była Matka Boska Bolesna. Najpierw w Weisland Park w Nowym Jorku, w domu Piotra i Pagony, tam Katsounis chyba z greckiego tak się nazywali. Ona została przewieziona do katedry prawosławnej świętego Pawła, żeby pokazać ją kapłanowi i ona płakała rzewnymi łzami i uważano za znak opatrzności.
W 1992 roku, też w Stany Zjednoczone, Lake Ridge, wikariusz Kościoła katolickiego miał rzekomo widział, albo nie wiem, sprawiał w jakiś sposób, że figura Matki Boskiej płakała łzami albo tam krwią. W 80 roku we Włoszech rzeźba rzekomo też płakała prawdziwymi łzami, co okazało się oszustwem ostatecznie. Właściciel tego miejsca, tego posągu polewał ten posąg pistoletem na wodę. W jakiś sposób udało mu się to zrobić. W 95 roku w lutym w Civita Vecchia, to jest jedna z najsłynniejszych chyba Matek Boskich płaczących, to jest figura Matki Bożej, która została zakupiona w Medjugorje i właśnie wtedy w lutym 95 roku w tej włoskiej miejscowości Civita Vecchia ona płakała krwawymi łzami. W 1997 roku w Brazylii figura Matki Bożej wylewała czerwoną ciecz. To nie zostało zweryfikowane, jakoś nie przejęto się tym. W 2002 roku we Włoszech posąg z Pietrelciny też wylewał łzy. Watykan tego nie zatwierdził. We wrześniu tego samego roku w Australii pachnącymi łzami figury się polewały tymi łzami. W lutym 2003 w Bangladeszu, niezweryfikowane niestety, zobaczcie ile tego jest, ale tylko ostatnio. Dodam, że oprócz tych Rottweilerów z Niemiec 1643, to reszta to jest XX wiek, całe takie szaleństwa. No i późniejsze. Wrzesień 2004 w Baalbeku. Pachnące olejki, mruganie oczami, podobno jakieś cuda były związane z wyleczeniami z chorób, niezweryfikowane jest to. W listopadzie 2005 roku w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, krwawe łzy, okazało się to oszustwem, na dodatek było to w programie telewizyjnym Paulizan. W marcu 2006 w Indiach, w Kerali, też krwawe łzy, olejki, miody, mleka, jest tam nie wiadomo jakie cuda, też niezweryfikowane. W styczniu 2006 roku do dzisiaj na Malcie pojawiają się krwawe łzy na figurach. W listopadzie 2010 w Ontario w Kanadzie figury, na których pojawiają się olejki, figury albo obrazy uśmiechają się w ciągu dnia i rzekomo leczą. W 2012 w Stanach Zjednoczonych kapiąca krew z włosów. W 2012 Filipiny. Pojawienie się krwi na twarzy i olejku na dłoniach na posągu Marii, pośredniczki wszystkich łask. Podawano również, że kilka innych wizerunków maryjnych płakało i oblewało się krwią. W maju 2015 roku na Filipinach ślady rzekomej krwi znaleziono w pobliżu oczu Matki Boskiej w kaplicy Matki Boskiej z Lourdes. I tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że tego jest mnóstwo. W 2016 we Włoszech podobno figura Matki Boskiej płacze krwią co trzeci dzień każdego miesiąca. 2018 sierpień we Włoszech ludzkie łzy spływały przez ponad 3 miesiące. Dodatkowo pojawiały się czerwone kręgi wokół oczu. Wszystko mówimy o figurach Matki Boskiej. Lipiec, sierpień 2018, znowu Stany Zjednoczone. Matka Boska z Guadalupe płacze łzami z oliwy. Z pierwszego tłoczenia może. W sierpień 2020 we Włoszech z posągu Matki Boskiej wyciekała czerwonawa ciecz. 2020. No, czekamy na dalsze rzeczy. Na dalsze rewelacje. Ja tylko może wejdę w słowo. To chciałem tylko powiedzieć, że takie uznane, płaczące Matki Boskie, uznane przez Kościół, to są oficjalnie tylko dwie, prawda? Bo jest ta Akita, no i jest oczywiście druga Matka Boska, która jest ta z Syrakus. To są dwie uznane przez Kościół katolicki. Około 20, przepraszam, od 10 do 30 takich różnych płaczących Matek Boskich, różnej maści i nacjonalności przebadano, bo między innymi podobno według niektórych zeznań to ta Matka Boska z La Salette też niby rzekomo płakała.
ale tam były jeszcze jakieś inne płaczące matki z Korei Południowej, różnych takich było, ale to było od 10 do 30 w ogóle zaczęto badać takich matek boskich różnej maści. Natomiast ponad 100 innych zgłoszono przypadków, ale Kościół w ogóle tym tematem się już dalej nie zajmował, no nie? Gdyż jest to bardzo kontrowersyjne. Zwróćmy uwagę na coś takiego, abstrahując od Matki Boskiej. Jeśli katolik wchodzi do kościoła i widzi figurę Matki Boskiej, która zaczyna płakać, to co on sobie myśli? Że Matka Boska płacze, naprawdę wylewa łzy, że jest to cud. Ale gdyby do tej samej świątyni wszedł Hindus, co by pomyślał? No nie wiadomo, co by pomyślał. Tak samo my, jeśli wejdziemy do świątyni hinduskiej i zobaczymy dziwną rzecz, też nie uznamy tego za cud. Zwróćmy uwagę na coś takiego. Otóż 21 września 1995 roku, czyli stosunkowo niedawno, rankiem, hinduista modlący się w świątyni w południowej części New Delhi złożył ofiarę z mleka figurce Ganesh. To jest taka postać syna Siwy z głową słonia. Zaobserwowano wtedy, że kiedy do trąby posągu przykłada się łyżkę z mlekiem, tam to mleko znika, wyraźnie pochłonięte przez rzeźbę. I wieść o tym wydarzeniu szybko się rozprzestrzeniła. Kapłani i wyznawcy w całych Indiach informowali swoich znajomych o obserwowanym zjawisku przyjmowania tej ofiary z krowiego mleka podczas codziennej ceremonii. Ta ceremonia nazywa się puji. To spowodowało, że tysiące hinduistów udało się do swoich lokalnych świątyń, do tego słoniogłowego boga. I odkryto potem, że statuetki całego panteonu hinduistycznego, znajdujące się w świątyniach w całych północnych Indiach, przejawiają podobne właściwości. Przy czym rodzina Shiwy, Ganesha i Kartikeya była wyraźnie najbardziej spragniona. Przed południem tego samego dnia wieści o cudzie dotarły także poza Indię. I co się okazało, że zjawiska powtórzyły się w wielu hinduistycznych świątyniach. W Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, w Los Angeles, w Nowym Jorku, w Kanadzie, w Europie, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Danii, w Niemczech, w Gujanie, w Trinidadzie, w Tobago, w Kendi, w Dubaju, w Bangladeszu, w Sri Lance, w Nepalu, w Hongkongu, w Tajlandii, w Indonezji, w Malezji, na Fidżi, w Australii, w Nowej Zelandii, w Mauritiusie. I na przykład w Rishikesh, popularnym wśród zachodnich turystów skupisku ashramów, które znajduje się w północnych Indiach, 2 posążki przyjmowały mleko w ten sposób. I co na ten temat myśleć? My stwierdzimy, nie, to jakaś bzdura po prostu. Gdzieś tam ktoś zauważył, a potem stwierdził, że ponieważ ten słoń pije mleko, przyjeżdża mnóstwo wiernych, a jak są wierni pielgrzymi, to zostawiają pieniądze, no to ten słoń zaczął pić w różnych... Coraz więcej mleka. Gdzie się tylko było możliwe. On pił wszystko, co było. Ale dla Hindusów to jest cud i ten cud został uznany za cud. Uznany przez Światową Radę Hinduistyczną za cud, który miał miejsce 21 września 1995 roku. Dla nas jest to śmieszne, dla nich jest to cud. Tak samo nasze płaczące Madonny dla nich są śmieszne, a dla nas, nam się wydaje, że jest to Matka Boska, która polewa się rzewnymi łzami. Ja tylko dodam takie coś, że cuda są tam, gdzie jest wiara. Jeżeli nie ma wiary, to nie będzie cudów. To jest sprawa logiczna, bo jeżeli weźmiemy na przykład nawet chrześcijaństwo wschodnie, czyli prawosławie, tam są podobne przypadki, bo przykładowo weźmy sobie ikonę Matki Boskiej z Montrealu, z Kanady. Ona rzekomo podobno wydzielała jakąś mirrę, jakiś olejek przez wiele lat, albo na przykład ikonę Matki Bożej z Sofii z Bułgarii. Ona też rzekomo miała gdzieś tam płakać w 93 roku, czy w ogóle... Najlepsza to była ikona Matki Boskiej z Hawajów, prawosławna, bo ona też tam brała, ogólnie wydzielała jakąś mirrę. Na przykład islam nie uznaje żadnych rzeźb, ale jeżeli sobie weźmiemy na przykład szyizm, to w szyizmie, w Iranie przykładowo, też były jakieś takie teksty, że tam była taka figura z wizerunkiem imama Husajna i tam dopiero się różne rzeczy działy przy tej figurze albo z tą figurą były związane. Także każda wiara, jeżeli w jakiejś religii będzie wiara, to oni będą w pewne rzeczy wierzyć, a ktoś, kto nie będzie tej wiary z tej religii posiadał, no to nie
będzie tego przyjmował, nie? Proszę Państwa, cud w ogóle, jakieś nadzwyczajne wydarzenie, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, nie jest cudem. Cud ma tylko sens, jest cudem wtedy, kiedy pojawia się nadzwyczajne wydarzenie skierowane do nas i my pod wpływem tego nadzwyczajnego wydarzenia, ono do nas przemawia, dokonujemy wewnętrznej przemiany w sobie. Przez to, co widzimy albo czego odczuwamy, zmieniamy siebie wewnątrz. To wtedy jest cud. A to, że widzimy jakieś zjawisko, którego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć i wydaje nam się nadprzyrodzone albo nie wiadomo skąd pochodzące, to nie jest cud. To jest coś, czego nasz umysł jeszcze nie ogarnia. Ale bez wewnętrznej przemiany nie ma żadnego cudu. Zgadza się. I wracając do siostry Agnieszki, to mówiliśmy już o szczegółach jej cudownego uzdrowienia, chociaż tymczasowego, które miało miejsce 13 października 1974 roku. Ono zostało ogłoszone 18 maja. Później w orędziu z 22 września anioł szczegółowo opisał okoliczności, w których nastąpi jej uzdrowienie, tak? W ogóle scenariusz cały. Najpierw siostra żeby Agnieszka dobrze zrozumiała, że będzie to tymczasowe. Uszy będą słyszeć przez pewien czas, nie zostaną całkowicie uzdrowione, znowu staniesz się głucha, ponieważ Pan pragnie twojej ofiary, tak? I 1 maja 1976 roku, był to dzień świętego Józefa, po śniadaniu siostra Agnieszka poszła do kaplicy i zobaczyła, że figura znowu płacze. Ona płakała do tego stopnia, że te łzy nawet zostały nagrane przez telewizję w Japonii. Ona płakała w taki sposób, że siostry już uznały to za tak powszechny płacz, że one zajmowały się swoimi zwykłymi tam sprawami, patrzą na figurę, figura płacze, one okej, to sobie płaczą. Nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. Tym razem siostra Agnieszka spojrzała, znowu figura płacze, ale tym razem poprzednie uzdrowienie miało miejsce rok i 2 miesiące wcześniej, 6 marca, tak? Czyli mamy jakiś taki odstęp. Oczywiście wtedy, w tym momencie, o którym ja teraz mówię, wszyscy poszli do kaplicy, odmówili różaniec. Siostra K przyszła około godziny tam 9 i odkryła, że znowu łzy płyną. Poinformowała wszystkich, wszyscy się zebrali, wszyscy odmawiali różaniec. I około godziny 5 po południu ta figura nadal płakała, albo może znowu płakała, znowu się modlili. Potem odprawiono mszę o godzinie 8. I gdy wszyscy opuścili swoje miejsca po mszy, siostra Agnieszka pozostała sama. Ona zwykle leżała krzyżem, albo jeśli coś się działo, to padała na twarz. I wtedy ukazał się jej znowu anioł. I ten anioł jej oświadczył, że wiele ludzi na świecie dręczy Pana Boga, a nasza Matka Boska czeka na duszę, które go pocieszą. Pozostań w ubóstwie, powiedział do niej, uświęć się w modlitwie w celu zadośćuczynienia za niewdzięczność i zniewagi wielu ludzi. Różaniec jest twoją bronią, odmawiaj go uważnie i w intencji papieża jak najczęściej. W intencji papieża, biskupów i księży. I nie wolno ci zapomnieć słów Maryi, oczywiście. Najświętsza Matka Boska modli się nieustannie o nawrócenie jak największej liczby osób, płacze, mając nadzieję, że doprowadzi do Jezusa i do Ojca dusze ofiarowane im przez jej wstawiennictwo. I w tej intencji, aby pokonać zewnętrzne przeszkody i osiągnąć wewnętrzną jedność, chce utworzyć jakby takie jedno serce. Niech wierzący prowadzą życie bardziej godne wierzących i potem do niej mówi, módl się z tym nowym sercem, które tutaj właśnie tworzą. Ten anioł niestety nie zakończył pogaduchy i nie wiem, jak ta siostra Agnieszka wszystko to zapamiętała, bo to jest cud oczywiście. On dalej mówił, że przywiązujcie wielką wagę do tego dnia dla chwały Boga i Jego świętej Matki, z odwagą rozsiewajcie nabożeństwo wśród jak największej liczby osób i powiedzcie waszemu przełożonemu i temu, którym wami kieruje ten anioł, ma po prostu obsesję. To nie wystarczy powiedzieć, powiedz swojemu przełożonemu, czyli biskupowi, i temu, który wami kieruje, czyli księdzu Jasudzie, który pisze tę książkę. Powiedz i temu, co ja tutaj powiedziałem. I mówiąc to, anioł zniknął. Okej. Mamy sposób. Ta figura płacze. Już się wypłakać po prostu nie mogła. Ja tutaj mam taki raport, ile ona razy płakała. Nie będę go przedstawiać, ale w 1973 roku było objawienie, w
w 75 roku 4 razy, 7 razy płakała, w 76 13, w 78 25, w 79 to już było 100 razy płakała i w 81 roku w sumie ona płakała 101 razy, ta figura. Przez cały ten okres, do 81 roku. To jest symboliczna liczba. Dlaczego ona płakała 101 razy? Oczywiście te łzy płynęły. Jesteśmy w tym momencie, kiedy ta siostra Agnieszka, tam jest ten biskup i wszyscy, anioł odszedł, łzy płyną i płyną. I następnego dnia ta figura nadal płakała. W czasie to było chyba około południa albo około pierwszej po południu. Świadkami tego płaczu było 55 osób. I ona w taki sposób płakała, że nawet zostawiła widoczne ślady na policzkach, nawet po tym, jak łzy zniknęły. I podobno one są nadal widoczne. Nie wiem, bo nie sprawdzałam. W tym samym czasie siostra Agnieszka, jednak ktoś się za nią wziął, została wezwana do przesłuchania, aby odpowiedzieć to, czego ona doświadcza i co ona widzi, co ona robi. Jakieś autorytety kościelne postanowiły się tym zainteresować. Cały dzień była przesłuchiwana i sama siostra Agnieszka stwierdziła, że przeszła prawdziwe pranie mózgu. I co się stało? Po tym pierwszym badaniu, że jak to powiedzieć tak ładnie, żeby nie było brzydko. Otóż proces uznawania wiarygodności objawień w Akicie przebiegał bardzo dramatycznie, powiem wam. Werdykt specjalnej komisji teologicznej został ogłoszony w apodyktycznej i potępiającej formie. I on miażdżył absolutnie i bezwzględnie fenomen Akity. I nie dość, że miażdżył ten fenomen, to jeszcze całkowicie dezawuował osobę siostry Agnieszki. Dlaczego? Komisja wypowiedziała się negatywnie na temat tych rzekomych objawień. Stwierdziła, że nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością nadprzyrodzoną, a mamy w nich do czynienia z jakąś chorobliwą projekcją niezbornej duchowo i psychicznie siostry. I co więcej, komisja uznała, że materialne dowody owych cudowności nie mają żadnej wartości i nie można ich uznać w żadnym wypadku za świadectwo jakiejkolwiek nadprzyrodzoności, ponieważ są one wynikiem pewnego rodzaju siły ektoplazmatycznej, jaką dysponuje siostra Agnieszka, czyli pretendentka do roli wizjonerki. Co to są za zdolności? To jest otóż siostra Agnieszka, korzystając z tej rzadkiej umiejętności, przenosi ona własną krew, własny pot i własne łzy na tę figurę akurat, ponieważ ta figura tam się znajduje. I oto jest cały mechanizm cudów, zdaniem owej komisji i tych cudów, które miały miejsce w Akicie. I w ten oto sposób opinia Komisji Teologicznej stała się de facto administracyjną decyzją kościelną. Tak? I w oparciu o nią nie było już wątpliwości, w jaki sposób należy traktować osobę siostry Agnieszki, która znajdowała się w centrum wszystkich wydarzeń. No i przykro mi bardzo z tego powodu. Ten werdykt Komisji Teologicznej był dla klasztoru sióstr, był ciosem, naprawdę był ciosem, w szczególności dla biskupa. Dodam tylko, że badano, pominęłam to w ogóle milczeniem, to, że te wszystkie wydzieliny z figury badano, te łzy, niby, tam krew, co tam się działo. I stwierdzono, że to są to ludzkie wydzieliny, które pochodzą chyba z 3 różnych grup krwi, 0, AB i chyba B albo A. W jakiś sposób musiały pochodzić od 3 różnych osób, ale ci, którzy upierali się, że jest to cud, twierdzili z kolei, że nie, że jest to prawdziwy cud, dlatego że figura była w stanie aż stworzyć wydzieliny z 3 różnych rodzajów krwi.
A gdyby to była zdolność siostry, ektoplazmatyczna siostry Agnieszki, to przecież byłaby tylko jej grupa krwi. Przy okazji nie zbadano pozostałych zakonnic w tym klasztorze, ani innych osób, które się pomiędzy nimi mieszały i nie przeprowadzono żadnych badań żadnych innych osób. To, że chociażby w taki sposób, żeby ustalić, mamy tę wydzielinę, możemy zbadać DNA, możemy wiedzieć, skąd ona pochodzi i teraz wystarczyłoby tylko wyłapać osobę, od której ta wydzielina chciałbym wziąć swoje źródło, z której ta wydzielina pochodzi. Jeśli nie ma jej w tym klasztorze, ani wśród osób, które tam przybywają, to rzeczywiście mamy do czynienia z dziwnym zjawiskiem. Jeśli jednak jest to jakaś wydzielina od siostry Agnieszki, od siostry K, albo od siostry J, albo od 3 innych sióstr, bo tam były 3 różne grupy krwi, no to trzeba by się zastanowić, co to za cud, tak? Szok tej decyzja Komisji Teologicznej była tak wielka i ten szok był tak wielki, że na jakiś tam czas zaprzestano jakiejkolwiek działalności z Akitą. Na dodatek powiem Wam, tak jak to przychodzi, tak jak to sobie wyobrażamy, jeśli chodzi o Japończyków, Komisja Teologiczna Japonii wyraziła swoją opinię jednoznacznie, krytycznie i z taką surowością, że praktycznie nie było czego tam ratować. Osobowość siostry Agnieszki została określona jako patologiczna i stanowiąca szczególny przypadek psychopatyczny, a jej domniemane wizje to nic innego jak owoc oderwania od rzeczywistości i podwójnej osobowości. Tak ją zakwalifikowano. Siostra Agnieszka została przeniesiona na inne miejsce, o którym nikt nie wiedział, to znaczy, że nie można było uzyskać żadnej zgody na jej informacje i zostały też jak nożem uciął wszystkie pielgrzymki do Akita i zgasło zainteresowanie tym samym sanktuarium w kościele japońskim. Nie na długo, ponieważ głównym zainteresowanym był biskup, co tu mówić. I później on stwierdził, że te objawienia są prawdziwe. Pojawiła się oczywiście druga komisja. Jakby to powiedzieć tak, żeby nikogo nie obrazić. W oparciu o te racjonalne, logiczne rozumowanie orzeczono oczywiście najpierw, że objawienia Matki Boskiej w Akita są fałszywe, ponieważ bazowały na nieporozumieniu ektoplazmy, to jest zdolności do przesyłania substancji organicznych z jednego obiektu na inny. I w przypadku wydarzeń w Akita stwierdzono, że taką umiejętność posiadała siostra Agnieszka. I dlatego ludzkie cząstki organiczne, takie jak na przykład pot, łzy czy krew, mogły znaleźć się na medium, a tym medium w przypadku Akity była drewniana figura Matki Boskiej, która, przypominam, była figurą Matki Boskiej z Amsterdamu. Otóż ten werdykt tej komisji doznał dalszego potwierdzenia, kiedy rzeczywiście stwierdzono, że siostra Agnieszka jest szczególnym przypadkiem psychopatycznym i że jest oderwana od rzeczywistości, tak jak ta komisja napisała, i że ma podwójną osobowość. Druga komisja, która zajęła się tym tematem, bo oczywiście nie wystarczy, jedna stwierdziła to, co stwierdziła i rygorystycznie, ale po co? Jest druga komisja, której przewodniczył ordynariusz Akita, czyli kto? Czyli biskup Ito. Ona zakończyła swoje badania dekretem biskupim, w którym prawomocna władza kościelna orzekła, że objawienia Matki Boskiej posiadają znamiona wiarygodności i w związku z tym wierni Kościoła mogą udawać się do tego sanktuarium. Mamy tu zatem do czynienia z pierwszą komisją teologiczną, która opierała się na badaniach różnego rodzaju i wydała swój werdykt miażdżący. Następnie jest druga komisja, której przewodniczy biskup Ito, jak najbardziej zainteresowany tymi objawieniami i on stwierdza, że te objawienia są prawdziwe i kropka, i wszyscy mogą przyjeżdżać. Na dodatek biskup Ito sam, albo to może był taki marketing, stwierdził, że ta Matka Boska w Japonii to ona nic innego nie mówi, tylko ona jakby rozwija to, co powiedziała w Fatimie. To jest jakby ciąg dalszy Fatimy i wtedy rozpoczęła się lawina. Pojawił się Hafert ze swoją niebieską armią ze Stanów Zjednoczonych i do Japonii zaczęły udawać się pielgrzymki, jedna za drugą pielgrzymki ze Stanów Zjednoczonych. Artur ma zdjęcia ciekawe z tamtego okresu i teraz je pokażę. Oczywiście.
Już po kolei lecimy z naszymi cudownymi pielgrzymkami, bo tych pielgrzymek było naprawdę sporo dosyć. Możemy sobie zobaczyć najpierw tą siostrę Agnieszkę. Cały marketing polegał na tym, i odezwał się, żeby połączyć Akitę z Fatimą. To sekundka. Sekundka, będę pokazywał w tej chwili zdjęcia z tych pielgrzymek, bo tego pojawiało się dosyć sporo. I co dziwne, tylko ze Stanów Zjednoczonych najpierw, prawda? Teraz to wiadomo, tam kto chce, to przyjeżdża. No jasna sprawa. Wrzucamy naszego biskupa, pielgrzymiarza. Też tutaj macie akurat i figurę z Matki Boskiej Fatimskiej i tą figurę z Akity, bo one identyczne praktycznie i te grono pielgrzymów. Tutaj mamy jeszcze jakąś inną, ciekawszą sprawę. O. I to też w różnych mediach było pokazywane właśnie z tego co widzę. Na temat tych pielgrzymek. Zresztą też co ciekawe, w Japonii nie ma zbyt wielu przecież katolików, nie? A też co po niektórzy, Nie, bardzo mało. a też co po niektórzy twierdzą, że tam rzekomo grup Jezusa jest, nie? To też są jacyś tacy dowcipni na swój sposób. No ale wiecie, czego się nie robi. Czego się nie robi dla sławy i dlatego, żeby gdzieś tam trochę grosza wyciągnąć. Tu mamy też zdjęcia z innych pielgrzymek. Tam w tle widzicie na jednym właśnie też tą figurę Matki Boskiej Fatimskiej. I tutaj weźmiemy jeszcze na zakończenie, widzę takie fajną foteczkę. Pielgrzymki. Pielgrzymie amerykański z siostrą Agnes. No i z tymi członkami tej wspólnoty, no nie? Na zakończenie, bo tam się też wspólnota taka wykształciła. Już mogę mówić? Można. A otóż jeszcze ta komisja, pierwsza komisja stwierdzała, że siostra Agnieszka pozostawała pod wielkim wpływem swojego przełożonego i że kierownik duchowy wykorzystywał ją do pisania artykułów i do pojawiania się w mediach i do gromadzenia beneficjów związanych z tymi objawieniami, co zdaniem komisji było niedopuszczalne. Niemniej jednak przez 2 lata i 2 miesiące Matka Boska siedziała cicho, a potem znowu zaczęła płakać, jakby poznała niekorzystną opinię tej pierwszej komisji teologicznej i rozpłakała się 26 lipca 1978 roku. A potem to zjawisko powtarzało się jeszcze, aż do święta Matki Boskiej Siedmiu Boleści. Od początku 4 stycznia, kiedy zaczęła płakać w 1975 roku, do 15 września 1981 roku, tak jak już mówiłam, płakała 101 razy. Biskup Ito nawet pewnego razu udał się tam do tej komisji pierwszej i pytał, jak to jest, że siostra Agnieszka jest daleko od klasztoru, a mimo to ta figura płacze. I jaką uzyskał odpowiedź? Uzyskał odpowiedź taką, że dlatego, że inna siostra, która przebywa w pobliżu tego posągu, również posiada zdolności ektoplazmatyczne. No jest to mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne, że jest to, że ktoś po prostu tę figurę tam, nie powiem, że pistoletem na wodę nawadniał, ale coś dziwnego się działo. 25 marca 1979 roku znowu płyną łzy z oczu, ale to już płyną takie prawdziwe strumienie, pokryły całą twarz. A czy mamy zdjęcie jej, jak ona płacze? Tej Matki Boskiej? Sekundka, zaraz zobaczę. Bo tutaj mamy to. Nie mamy jej płaszącej. Nie mamy zdjęcia jej płaszącej. Nie, mi się wydawało, że na prezentacji jest tam na samym początku. Ja tylko powiem, że one płakały tak obficie, przez kilka dni z rzędu, tak jak ja już wspomniałam wcześniej, niektóre siostry wykazały nawet pewne znużenie. Kiedy mówiono im, że ta figura zaczyna płakać, to one tam były pochłonięte swoją pracą i nie zwracały na to uwagi. I niemniej 31 lipca to zjawisko nagle ustało. A wiemy, jak ta figura wyglądała płacząc, ponieważ ten płacz nagrała telewizja japońska, więc nie jest to nic takiego tajemniczego. Nadeszła jesień, potem zaczęli przybywać pielgrzymi,
w coraz większej liczbie i nikt nie mógł zobaczyć płaczącej Matki Boskiej. Potem nadeszła zima, figura nie płakała, cicho było. I co to znaczy, co ta cisza oznaczała? I te siostry się zastanawiały, co to znaczy, co to znaczy. A to znaczy, że nadeszła decydująca ekspertyza 22 sierpnia 1981 roku i ta ekspertyza stwierdzała, tak jak już mówiłam, że nic tam dziwnego się nie działo. Grupy krwi już omówiliśmy, takie, które się tam pojawiały w tych wszystkich wydzielinach, to jest do grupy B, grupy AB i do grupy 0. Ostatni płacz Matki Boskiej był 15 września 1981 roku. Ona znowu roniła łzy około godziny 2 po południu. Wtedy obecnych było 60 osób. Była to grupa parafian Zakity i goście z jakichś tam odległych regionów i kilka sióstr z domu macierzystego. Siostry twierdzą Zakity, że ilość łez była umiarkowana w porównaniu do tego, co ta figura potrafiła z siebie wylać. Niemniej ci obecni świadkowie byli bardzo poruszeni. Jak się byli poruszeni? Najbardziej tym, że to się wydarzyło 15 września. Siostra Agnieszka w swoim pamiętniku pisała później, że ze słów anioła nie miałam najmniejszej wątpliwości, że będą to ostatnie łzy wylane przez Matkę Boską. 2 tygodnie później, 28 września, siostra Agnieszka poczuła obecność anioła przy sobie. Kiedy ona to poczuła? Oczywiście, kiedy była obecna podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie widziała go osobiście, ale ona stwierdza, że Biblia jej się ukazała otwarta przed oczami i ona została zaproszona do przeczytania fragmentu. Była bardzo to duża Biblia, bardzo piękna, otoczona niebiańskim światłem i siostra Agnieszka rozpoznała w niej fragment Księgi Rodzaju, rozdział 3, wers 15. Potem usłyszała głos anioła wyjaśniający. A wyjaśnienie polegało na tym, że fragment ten ma związek ze łzami Matki Boskiej. Jaki to był fragment? Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To jeden z najsłynniejszych fragmentów. Niemniej po tym fragmencie, który niby miał związek ze łzami, anioł kontynuował, że jest symboliczne znaczenie tych łez. Dlaczego one pojawiły się 101 razy? Oznacza to, że grzech przyszedł na świat przez kobietę i również przez kobietę przyszło na świat zbawienie. 0 między tymi dwoma oznacza wiecznego Boga, który jest wieczny, po prostu od wieczności do wieczności. Pierwszy jeden reprezentuje Ewę, a ostatni jeden reprezentuje Matkę Boską. Czyli mamy wytłumaczenie, dlaczego ta figura płakała 101 razy. Następnie siostra Agnieszka została zaproszona ponownie do przeczytania wersetu, tego samego wersetu i anioł się oddalił. I wizja Biblii zniknęła. Po adoracji siostra Agnieszka natychmiast poszła do biura, opowiedziała księdzu Jasudzie o swoim widzeniu, poprosiła o przeczytanie tego wersetu z Księgi Rodzaju, poprosiła o sprawdzenie fragmentu jeszcze raz, zanim sama otworzy Biblię, tak jakby było wszystko takie, tak jakby sama nie wiedziała, co to znaczy, tak? Niemniej po tym wszystkim nastąpiło całkowite wyleczenie ich siostry Agnieszki. Trzeba jeszcze do tego nawiązać. Otóż anioł powiedział, że ludzie proszą o cud większy niż łzy. Ten anioł sam stwierdził, ludzie proszą o cud większy niż łzy, ale więcej łez już nie będzie. Koniec. Jesteście bezczelni po prostu. I wkrótce potem ta figura zapłakała rzeczywiście ostatni raz. Ale widzieliśmy, że wydarzy się jeszcze kolejny cud, o którym będzie mowa wielokrotnie i będzie wystarczająco duży, żeby zadowolić tę drugą komisję biskupa Itu. A otóż siostra Agnieszka, której głuchota została uznana za nieuleczalną, miała zostać całkowicie i ostatecznie wyleczona. I w święto zwiastowania siostra Agnieszka przyszła do księdza Jasudy po adoracji i powiedziała mu, że anioł znowu jej się ukazał. I powiedział, twoja głuchota, i w sumie zapytał ją, twoja głuchota sprawia, że cierpisz, prawda? Pewnie Agnieszka odpowiedziała, tak, cierpię.
Zbliża się moment obiecanego uzdrowienia. Za wstawiennictwem Najświętszej Niepokalanej Matki Boskiej, dokładnie tak jak ostatnim razem, przed tym, który jest prawdziwie obecny w Eucharystii, twoje uszy zostaną definitywnie uzdrowione. Po co? Po to, aby dzieło Najwyższego mogło zostać dopełnione. A oczywiście nadal będzie wiele cierpień i przeszkód z zewnątrz, ale nie masz się niczego obawiać. Wnosząc ofiary i ofiarowując je, będziesz chroniona. A zatem ofiaruj i módl się dobrze. I uwaga, to co zawsze Anioł mówi, przekaż to, co ci powiedziałem temu, który cię prowadzi i poproś go o radę i modlitwę. Mnie się to kojarzy z tym, wiecie Państwo, z tym alo. Tu Leclerc, uważaj co mówię, bo nie będę dwa razy powtarzał. Więc to, co ci mówię, natychmiast przekaż biskupowi i temu, który cię prowadzi, bo tam jest tak jakby biskup i Jasuda nie mogli się dogadać, który jest ważniejszy. I potem ksiądz Jasuda snuje swoje rozważania w książce. Co do tego, to nie miałem wątpliwości, że uzdrowienie nastąpi któregoś tam dnia, bo anioł tak już oznajmił kiedyś tam, prawda, przed tym pierwszym uzdrowieniem. On powiedział, że to uzdrowienie będzie tymczasowe, bo Bóg chce jej ofiary, ale potem będzie jakieś ostateczne, więc ksiądz Jasuda mówi, ja wiedziałem, że będzie ostateczne uzdrowienie. Nie można było przewidzieć daty uzdrowienia, bo było za mało szczegółów, ale ksiądz Jasuda powiedział siostrze Agnieszce, żeby milczała i nikomu nic nie mówiła, a i nadal prowadziła swoje normalne życie. Potem nastąpił miesiąc maj, poświęcony Maryi i w święto, potem następnie święto świętego Józefa Robotnika, siostra Agnieszka otrzymała znowu wiadomość od anioła i znowu w czasie adoracji anioł jej wtedy powiedział, twoje uszy zostaną definitywnie uzdrowione w tym miesiącu, bo jest to miesiąc poświęcony niepokalanemu sercu Maryi. Zostaną uzdrowione po raz ostatni przez tego, który jest naprawdę obecny w Eucharystii. Czyli naprawdę, ten prawdziwie obecny. Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku. A ci, którzy uwierzą w ten znak, otrzymają wiele łask. Będą oczywiście tacy, którzy będą się temu sprzeciwiać i zaprzeczać, ale nie ma się czego obawiać. Następnie ksiądz Jasuda snuje swoje dywagacje w książce. Kiedy ten cud mógł nastąpić? No kiedy mógł nastąpić? Jeśli w miesiącu Maryi, to na pewno będzie to niedziela. Jeśli w niedzielę, to podczas błogosławieństwa. Potem stwierdzał, maj ma 5 niedziel, no to teraz która to byłaby najlepsza niedziela do tego uzdrowienia. Tak jakby ksiądz Jasuda sam sobie myślał, kiedy ten cud przeprowadzić? No czy tego, kiedy jest najwygodniej. Niemniej tak rzeczywiście było, że siostra Agnieszka w czasie jednej z uroczystości stwierdziła, że właśnie otrzymała łaskę uzdrowienia i prosi, aby ktoś odmówił magnifikat w jej podziękowaniu za to uzdrowienie. A w zasadzie to było tak, że siostra Agnieszka została uzdrowiona i zwróciła się do księdza Jasudy, mówiąc, że została uzdrowiona i ona prosi, żeby odśpiewano magnifikat, podziękowanie za jej uzdrowienie. I ksiądz Jasuda w swojej książce, nie wiem czy ona tłumaczona na język polski, nie mam pojęcia, ale on tam wychwala, że ojej, to było na jakie emocje, jaki szał, to było prawdą, rzeczywiście została uzdrowiona, a chwilę linijek wcześniej stwierdza, że on dokładnie wiedział, że ona zostanie uzdrowiona, bo anioł tak powiedział, więc o co chodzi? Jest niekonsekwentny, ale rzeczywiście ta siostra Agnieszka odzyskała słuch i to zostało stwierdzone przez komisję lekarską, przez lekarza, że słyszy. No i po prostu słyszy. Nie ma się co tutaj bić z kimkolwiek. Odzyskała słuch, a w 2024 roku zmarła, mając 93 lata. To są całe objawienia w Akicie. Niech sobie każdy wyciągnie swoje własne wnioski, niech każdy pomyśli na zdrowy rozum, co tam się mogło dziać, mając na uwadze to, że figura, którą w tej kaplicy postawiono, była to figura Matki Boskiej z Amsterdamu, z objawień niezatwierdzonych przez Kościół. Tylko kiedy Kościół miał jakieś pretensje do tych objawień, to mógłby twierdzić, że są to objawienia demoniczne. Co ta figura w tej Akicie robiła i dlaczego tam nie było na przykład jakiegoś figury zatwierdzonej z jakichkolwiek, choćby Matki Boskiej Fatimskiej, tego nie wiem. Ja jeszcze może dla przypomnienia podrzucę to porównanie, które tutaj od Ciebie dostałem. Ono było w pierwszej albo w drugiej części.
to będziecie mogli sobie na sekundkę sami porównać, jak wyglądały ten obraz z Amsterdamu, który widzicie i z naszych rozmów pamiętacie, no i ta rzeźba z Akity, która wygląda praktycznie tak samo. Także no to ciekawa sprawa, o co tu tak naprawdę chodziło. Żeby przemycić ten Amsterdam dalej, czy żeby powiązać to z Fatimą, czy... Nie ma wątpliwości co do tego, że biskup i to był zainteresowany i tym zgromadzeniem, żeby ono powstało. I zaraz jak się pojawiła siostra Agnieszka, to ona natychmiast miała objawienia i on, mimo że pierwsza komisja rzeczowa stwierdziła, że to są absolutne brednie, on zaraz był przewodniczącym drugiej komisji i stwierdzał, nie są wiarygodne. Jest to kontynuacja Fatimy i zaraz pojawiają się niezliczone pielgrzymki ze Stanów Zjednoczonych, wiadomo, które cały czas nagłaśniają sprawę, że Akita to jest kontynuacja objawień fatimskich. W czym nie ma żadnego potwierdzenia w niczym. W tym, że Matka Boska z Akity opowiada, że nastąpi koniec świata i wszystkich nas zmiecie, to nie ona jedna, prawda? To one wszystkie po kolei tak mówią. Tak a propos. Czy Tak. zostaniemy spaleni na stosie? Teraz za to? No właśnie, to jest, widzicie. Niech każdy sobie przemyśli na zdrowy rozum. Mówię do tych osób, które bardzo prosiły o objawienia w Akicie, nie ma się czym ekscytować. Tak naprawdę. A jeśli jest to kontynuacja objawień w Fatymie, tak jak oni chcą, to ten, kto czytał moją książkę, dobrze wie, że w Fatymie niczego nie było. Więc jeśli jest to kontynuacja Fatymy, to jest to kontynuacja tak naprawdę niczego, bo nic tam nie miało miejsca z tego, co oficjalnie się przedstawia. No, a pan Artur Wójtowicz szuka czegoś w internecie. Nie, przegrzebuję te kwestie, ale to tak jest, wiesz, Sylwia, moje zdanie jest takie, że po prostu czasami jak coś nie wypali, to się próbuje na siłę, wiesz, na siłę po prostu dosztukować do czegoś i się z innej strony podchodzi, z drugiej strony podchodzi, żeby wziąć jakoś pewne rzeczy przemycić, no nie? I być może z tymi objawieniami też tak było, bo przecież jakbyśmy zaczęli dosyć... Wykorzystuje się te biedne siostry, które są niewątpliwie zaburzone do jakichś swoich prywatnych celów. Kiedy przychodzi anioł i ona widzi tego anioła, widać już, że ten anioł sam w sobie jest dziwaczny. Jest to jakaś projekcja jej zmarłej siostry na tego anioła. I anioł cały czas ją poucza, że zwróć się do przełożonego i do kierownika. To już jest interesujące. Tak jakby przełożony i kierownik nie mogli się dogadać, który z nich jest ważniejszy, więc i do tego się zwracaj od razu, bo jeden i drugi będą decydować o tym, co tutaj się dzieje. No taka prawda jest. To jeżeli człowiek zacznie szperać w tych wszystkich po kolei różnej maści objawieniach, jedna rzecz mi się podobała, Sylwia, jak tam pod komentarzem odpowiedziałaś, jak ktoś tam sfrustrowany te nasze filmy ogląda, oczywiście, i mówi z tekstem, no to zaraz, to w co ja mam w ogóle wierzyć, no nie? Ogólnie, które objawienie jest prawdziwe? I ty dałaś bardzo fajną definicję, bo odpisałaś krótko, jedno objawienie jest prawdziwe. No taka jest prawda. Tak nauczają, jest tylko jedno objawienie i innych nie będzie. No i przecież święty Paweł w liście do Galatów wyraźnie mówi, że choćby z nieba przyszedł wam sam anioł i powiedział coś, to jest sprzeczne z Biblią, albo czego w tej Biblii załóżmy gdzieś tam nie ma, no nie, no to jest to trochę inaczej, nie? Jest to trochę inaczej. No ja jestem ciekaw, tylko powiem ci szczerze, tych pewnych posunięć obecnie Leona XIV, bo Franek to już myślę, że wiesz, że... Franek to jest szatan, pół Belmonda, pół wielbłąda. No, także wiesz, Franek to jest tam oddzielna historia. Niektórzy mówią, że o zmarłych się źle nie mówi, no ale gdybym wyznawał tą teorię, to niczego złego bym nie mógł powiedzieć ani o Stalinie, ani o Hitlerze przecież, nie? Bo przecież o zmarłych się źle nie mówi, no nie? No. To bzdura. No.
Nie Tak, mówi się źle, ale mówi się to, co zrobili źle. no zgadza się, tak. Zrobił, to zrobił. Także tak to jest. No natomiast ja też czytałem teraz dzisiaj chyba albo wczoraj, że jakieś tam posunięcia Leona XIV były. Też takie bardzo kontrowersyjne, ale jakoś to wszystko tak po cichu przemija, nazwijmy sobie. Po cichu. I chyba o to chodzi w tym pontyfikacie, żeby przyciszyć wiele kwestii, bo Franek za bardzo był. Po cichu, ale robi swoje, No bo właśnie o to tam się chodzi, żeby to po cichu, superkatolickie strony buntują. no zgadza się, żeby to po cichu pewne rzeczy przebrać, ale nie pod rozgłos. Zresztą o to chodzi w sumie, żeby przyciszyć kwestię Franciszka niby, żeby o Franciszku zapomniano, a przecież tak naprawdę Leon był z tej samej stajni, tej samej O, hodowli, bo nazwijmy to, on dostał wszystkie przywileje właśnie dzięki Franciszkowi tak naprawdę, nie? to jest tylko taka podmianka. No, Zmienił tak, kolor, a został taki sam. no Nie właśnie, dajmy się ogłupić. także tak to jest. Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy, co na ten temat myślicie o Akicie, bo jak To już jest ostatni odcinek o Akicie, więcej nie będzie. I tak zgadza były się. 3. Ale jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo właśnie jak dzisiaj, zanim zaczęliśmy rozmawiać, to nasz wspólny znajomy zaczął się dopominać, bo otworzyłem właśnie maila, jak powiedziałeś, że przysłałaś mi tam właśnie Matkę Boską z Syrakus i zaczął mnie tam gwałcić odnośnie Akity. No to mu odpisałem, że mamy, już będą się pojawiały, ale przesłał mi też sporo materiałów na temat Akity, które właśnie puściłem tobie, także na mailu troszeczkę ciekawostek z tego zakresu znajdziesz. Nie wiem, czy tam akurat miałaś je, czy nie. My ciekawi jesteśmy waszych Ten odcinek, komentarzy. jaki ja bym chciała zrobić, to dlaczego gnostycy uważali, że stwórca tego świata jest zły i skąd się to wzięło, jeśli można. No, Bo to i do nie, tego, to nie był żaden wymysł chrześcijańskich gnostyków, to jest głębsza historia. no, więc to nie ma problemu. To jest też dobry temat. Będziemy mogli następnym razem poruszyć. Wrócić jako podmiankę, że trochę rozrywkowo było dzisiaj za Akitą, prawda? A my wrócimy do tematów bardziej Raz wysilających Matka Boska, umysł. raz gnostycy, ale Kongo. No, także ten. Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Wrzucajcie i jeszcze jedną wam rzecz powiem bardzo ciekawą. Bo jeżeli lubicie nasze filmy z Sylwią i jeżeli będziecie je oglądali z telefonu komórkowego, to jest taka opcja w tej chwili się pojawiła, że po prostu jak oglądacie, macie komentarze. Przesuńcie ten komentarz w lewo, tak jakbyście chcieli czata zrobić albo coś i tam jest taka opcja podbij film, jeżeli go lubisz. No zachęcam, żeby wszyscy, co oglądają nasze rozmowy, podbijali, bo wtedy będziemy zwiększali zasięgi. Jest to bardzo fajna opcja. Tą opcję można wykorzystać przez 7 dni od momentu, kiedy film się ukaże. No i można wykorzystać właśnie 3 razy. 3 razy można dany film podbić. To zachęcam, żeby 3 razy podbijać. Wtedy nasze rozmowy będą bardzo wywindowane, będą miały dużo większe zasięgi. Tak jakoś dziwnym trafem powiedziałem to na jednym filmie w rozmowie z jedną osobą i okazało się, że nasza rozmowa miała prawie 50 000 wyświetleń. Także jest to bardzo dobra metoda, żeby zwiększyć zasięg naszych rozmów z Sylwią. Zachęcamy do tego również. Ja dzięki ogromne, Sylwia, za poświęcony czas. Ja też dziękuję i tak jak przy Akicie się świetnie bawiłam, tak przy żadnych się objawieniach tak świetnie nie bawiłam. Tylko przy fatimskich. Ale to jest mój konik. To nic dziwnego. Jasne. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Na razie. Cześć.